Witajcie na kanale Sportowe Testy. Tu Paweł. Wspólnie z Tomkiem przeprowadziliśmy test zegarka sportowego Coros Apex 2 Pro. Marka Coros jest dość młodą marką, ale trzeba przyznać, że weszła na światowe rynki bardzo odważnie i stała się realną alternatywą dla wielkiej trójki Garmina, Polara i Suunto. Coros bardzo mocno stawia na sportowy charakter zegarków, dobre parametry, jakość wykonania i świetną baterię. W materiale promocyjnym Coros zapewnia, że na pokładzie zegarka jest nowy optyczny czujnik tętna oraz przeprojektowana antena GPS. Byliśmy bardzo ciekawi, co zaoferuje nam drugie wydanie modelu Apex i jak sprawdzi się w naszym teście. Zegarek miał premierę jesienią 2022 roku. Do kogo skierowany jest ten model? Swoimi gabarytami stawia się w jednym szeregu z zegarkami typowo biegowymi. Można powiedzieć, że to Corosowy odpowiednik Forerunnera lub Suunto 9 Peak Pro. Zegarek waży 66 gramów i jest niewielkich rozmiarów. Wyświetlacz ma średnicę 1,3 cala. Sprawia wrażenie delikatnego, ale to tylko wrażenie. Nasza wersja posiada ekran zabezpieczony szkłem szafirowym, a jego obudowa to stop tytanu. Jest zarazem lekki i wytrzymały. Dla fanów dużych zegarków jak Vertix 2 lub Fenix 7X może być trochę za mały, ale to uwaga czysto wizualna. Ekran zegarka to zawsze włączony kolorowy LCD. Rozdzielczość to 240 pikseli. Nie jest to ekran AMOLEDowy, ale dla mnie to jest zaleta. Widoczność ekranu jest rewelacyjna, a jednocześnie bateria wytrzymuje wystarczająco długo. Według specyfikacji to 30 dni w trybie zegarka. Przy treningach kilka razy w tygodniu wytrzymuje spokojnie około 20 dni. Ekran został wyposażony w dotyk. Dotyk nie jest tak responsywny jak w smartfonach, ale działa dość sprawnie. Umożliwia nam nawigowanie po zegarku, ale uniemożliwia zatwierdzenie wyboru lub cofanie. Zapewne chodziło o to, aby przypadkowo nie pozmieniać ustawień zegarka. Mi to rozwiązanie pasowało. Coros wyposażył Apexa w nowy nylonowy pasek na wzór tych garminowskich. Jest to ciekawe rozwiązanie. Ja nie miałem początkowo do tego zaufania, ale zegarek trzymał się bardzo mocno zarówno przy intensywnym bieganiu, jak i przy pływaniu w wodach otwartych. To zdecydowanie na plus. Pasek w testowanym modelu podobał mi się również wizualnie, podkreślając sportowy charakter. Minusem jest natomiast to, że po pływaniu czy zwyczajnie i po prysznicu zegarek jest mokry i może z niego kapać przez kilka chwil lub trzeba go mocniej wycisnąć. Popatrzmy, jak prezentuje się obok Suunto 9 Peak Pro. Oba zegarki są stosunkowo nowe oraz o podobnej specyfice. Rozmiarami również się niewiele różnią. Wygląd to kwestia gustu, ale jakbym miał określić różnicę, to dla mnie Suunto jest bardziej elegancki, ale jednocześnie minimalnie kobiecy. Proszę o wybaczenie wszystkich mężczyzn, którzy sobie ten wygląd upodobali, ale to tylko moje odczucie. Z kolei Coros jest bardziej dynamiczny, sportowy, ale gorzej się prezentuje do eleganckiego stroju, np. do pracy w biurze. Ale przejdźmy do najważniejszego, do analizy mierzenia parametrów sportowych. Zacznijmy od śladu GPS. W testach dokonaliśmy bezpośredniego porównania z modelem Suunto 9 Peak Pro. Oba zegarki mają liczne podobieństwa. Są podobnych rozmiarów, kierowane są do podobnej grupy docelowej, a dodatkowo są to praktycznie najnowsze modele obu marek. Przeprowadziliśmy liczne biegi testowe. Przeanalizujmy dla przykładu dwa z nich. Pierwszy odbył się na warszawskim Tarchominie. Jest to teren mocno zabudowany. Budynki może nie jak w ścisłym centrum Warszawy, ale mają od 4 do 10 pięter, więc nie mało. Dodatkowo liczne trakcje tramwajowe, słupy wysokiego napięcia, anteny. Skala trudności dla odbiorników GPS raczej wysoka. Popatrzmy na mapę. Coros kolor czerwony, Suunto kolor skandynawski niebieski. Początek Coros zanotował lepiej, zarówno sam start, jak i pierwsze zakręty. Suunto wyraźnie potrzebował chwili na złapanie sygnału z większej ilości satelit. W zasadzie takie reakcje zegarków są standardowe i wcale nie dziwią. Wystarczyłoby wykonać ten sam bieg dzień później i ten start już mógłby być dużo lepszy. Popatrzmy dalej. Widać, że sygnał się ustabilizował i oba zegarki oscylują wokół śladu rzeczywistego. Wyniki są zbliżone. Spójrzmy, jak poradziły sobie wzdłuż 10-piętrowej zabudowy. Coros minimalnie w pewnym momencie odjechał, ale generalnie trzyma się dobrze. Suunto odjechał dwukrotnie i na trochę dłuższy moment. W dalszym etapie zabudowa wciąż była wysoka, ale przestrzeń pomiędzy budynkami była większa. Widać, że ma to wpływ na poprawę wyników obu zegarków. Również nie było zaskoczeniem, że na wale ślad był odwzorowany bardzo poprawnie. Oba zegarki miały wyrównane wyniki na wysokim poziomie, ale w moim odczuciu minimalnie lepszy okazał się Apex. Jak dobre to były wyniki, niech świadczą pomiary odległości. Ślad faktyczny to 10,4 km.
Coros wskazał 10,3, a Suunto 10,4. Drugi bieg to bieg w terenie mieszanym. Trochę niskiej zabudowy, trochę wysokiej oraz trasa przez gęsty las, czyli nasza standardowa trasa testowa. Początek wygląda identycznie jak w pierwszym biegu. Coros jest bliżej śladu faktycznego, Suunto odbiega czasem nawet na szerokość ulicy. Po kilku minutach biegu ślady wyrównują się i oba trzymają się blisko śladu faktycznego. Wejście w wyższą zabudowę zaliczyły dobrze. Niestety im dalej w las, tym gorzej. Wiemy z doświadczenia, że na ulicy przy Agorze mało który zegarek jest w stanie dobrze odwzorować ślad. I tu niestety oba zegarki zaszalały, choć w tym tańcu bliżej rzeczywistości trzymał się model Suunto. Następnie wbiegliśmy w gęsty las. Początkowo oba radziły sobie dobrze, ale w drugiej części Suunto bardziej odstawał, momentami dość mocno. Dość wymagającym fragmentem była trasa wzdłuż wiaduktu oraz przejście przez kładkę. Tym razem lepiej sprawdził się Suunto. Co ciekawe, model Apex 2 Pro zaliczył identyczne przesunięcie śladu GPS na kładce, co jego starszy brat Vertix 2 w naszym styczniowym teście. Dystans biegu to 9,44. Zarówno Coros, jak i Suunto zmierzyły go niemal idealnie, podając 9,4 km. Po wykonaniu serii biegów z oboma zegarkami muszę przyznać, że wyniki są powtarzalne i bardzo zbliżone. Raz Suunto wypada trochę lepiej, raz Coros. Wahania pomiarów oscylują od 10 do 50 metrów na dystansie 10 km. To są dobre wyniki. Choć planowaliśmy zrobić wyłącznie test biegowy, to nie mogliśmy oprzeć się próbie na wodach otwartych. Poprawa działania odbiornika GPS miała bardzo dobre przełożenie na pomiary podczas pływania. Wykonałem dwa dystanse 400-metrowe crawlem i zegarek wskazał wyniki 407 i 402 metry. Do tej pory testowane przez nas zegarki nie wskazywały wiarygodnych pomiarów. Dodatkowo różniły się one od siebie czasem nawet o 100-200 metrów na takim dystansie. Ten wynik zaskakuje i jest porównywalny z wynikiem, jaki osiągnął najnowszy Garmin Forerunner 965. Następnie sprawdziliśmy, jak Coros radzi sobie z pomiarem tętna na nadgarstku. Sprawdziliśmy go w kilkunastu biegach, zarówno spokojnych, jak i interwałowych. Pierwszy wykres to bieg spokojny. To był mój pierwszy bieg z tym zegarkiem, dlatego z ciekawości zrobiłem kilka przyspieszeń, a następnie przechodziłem do marszu, aby wymusić większe zmiany tętna. Na starcie zegarek bardzo szybko zaczął pokazywać właściwe wartości. W zasadzie w całym teście nie ma żadnych większych odchyleń. Ten pomiar wyszedł znakomicie, co potwierdzają wyliczenia. 95% pomiarów mieści się w zakresie 2 uderzeń serca na minutę. Drugi bieg to interwał na bieżni. Jest to nasz standardowy test, gdzie stopniowo wydłużamy interwał. Tu już zmienność tętna była naprawdę wysoka. W ostatnim interwale tętno spadało ze 185 do 125 uderzeń w ciągu 2 minut. Jak widać na wykresie, to również zegarek radził sobie znakomicie. W zasadzie zanotował tylko 2 większe odchylenia, ale poza tym 4 interwały odwzorował niemal idealnie. Analiza danych wskazuje wynik na poziomie 70% dokładności do 2 uderzeń na minutę. Trzeci, zarazem ostatni bieg to również ten sam test interwałowy, tylko wykonany przez inną osobę. Ponownie zwraca uwagę to, że ślady niemal się pokrywają. Start biegu zarejestrował bardzo dobrze, a bardzo często z tym właśnie zegarki sobie nie radzą. Możemy zauważyć 2 małe odchylenia oraz minimalne opóźnienie względem paska. I to jedyne zastrzeżenia. Poza tym wynik jest rewelacyjny. Wynik tego biegu to 84% dokładności pomiaru tętna do 2 uderzeń serca na minutę. Podsumowując wszystkie aktywności, zarówno spokojne biegi, jak i intensywne, oraz badając różne osoby z innym tętnem maksymalnym, wyliczyliśmy dla zegarka wskaźnik dokładności pomiaru na poziomie 8,6 w skali 10-stopniowej. Wynik jest rewelacyjny i obecnie najlepszy, jaki mieliśmy okazję zbadać. Przy podsumowaniu warto wspomnieć jeszcze o kilku ważnych cechach Corosa. Z pewnością są to dedykowane tryby sportowe jak siłownia z automatycznym zliczaniem wykonanych powtórzeń. Dla osób korzystających z tego typu treningów jest to z pewnością użyteczna funkcja. Również warto tu wspomnieć o trybie biegania na bieżni. Mamy możliwość wybrania, po którym torze będziemy biegać. Możemy wybrać od 1 do 8 toru. Dzięki temu zegarek nie tylko idealnie odwzorowuje rysowany ślad na mapie, ale również mierzy odległość co do 1 metra.
Gdy w trakcie biegu musimy zmienić tor, możemy wejść w ustawienia podczas aktywności i to zmienić. Koronka to nadal unikalny wyróżnik, jeśli chodzi o zegarki sportowe. Dla mnie jest to fajne i wygodne rozwiązanie. W większym modelu jak Vertix 2 zdarzało mi się włączyć koronkę np. podczas robienia pompek, a w Apex 2 Pro nie miałem takich sytuacji. Dla mnie odczuwalnym brakiem w zegarkach jest brak możliwości płatności czy latarki. Kiedyś mnie śmieszyły te dodatki w zegarkach, dziś jestem do tego przyzwyczajony i uważam, że to bardzo fajne rozwiązania. Przejdźmy jednak do najważniejszego. Zegarek Apex 2 Pro bardzo mocno mnie zaskoczył swoimi osiągami. Bardzo pozytywnie. Widać naprawdę dużą poprawę mierzenia śladu GPS, zarówno sam pomiar dystansu, jak i rysowanie śladu. Działanie nowego modułu GPS wpłynęło na bardzo dobre wskazania tempa biegu w czasie rzeczywistym. Były one realne i widać było, że tempo nie zanika w wysokiej zabudowie lub gęstym lesie. Szczególną uwagę zwrócę na największą niespodziankę tych testów, czyli wyniki nadgarstkowego pomiaru tętna. Coros nie promował jakoś specjalnie tej funkcjonalności, a okazał się najlepszym zegarkiem, jaki miałem okazję testować do tej pory. Okazał się lepszy nie tylko od Suunto 9 Peak Pro, ale także od najnowszego modelu Forerunnera 965. Jest to ogromne zaskoczenie i progres w stosunku do poprzednich modeli. Apex 2 Pro świetnie sprawdzi się w roli partnera treningowego dla biegaczy. Jest lekki, wytrzymały i długo działa na jednym ładowaniu. Najbardziej cieszy mnie ogromny wzrost dokładności pomiarów względem poprzednich modeli. Daje to nadzieję, że Coros będzie podnosił poprzeczkę wszystkim konkurentom, co wpłynie pozytywnie na rozwój całego rynku zegarków sportowych.